Na początku filmu wspomnimy tylko, że serdecznie zapraszamy Was wszystkich do naszego stacjonarnego salonu przy ulicy Gandhi 27 w Warszawie, nieopodal stacji metra Imielin. Cześć, ja nazywam się Grzegorz Piątkowski, a Wy oglądacie kanał Serwis Bajka. Dzisiaj zajmuję się tuningiem mojej przerzutki. Będzie to naprawdę coś bardzo ekstrawaganckiego, niespotykanego, jak właściwie każda część w moim rowerze. A tematyką tego filmu będzie pewien lifehack, którego można użyć podczas wyjazdu rowerowego. Ale zanim go Wam pokażę, zanim o nim opowiem, chodźcie zobaczycie, czym się dzisiaj zajmuję. I tego dzisiejszego pięknego dnia zajmuję się swoją przerzutką. Aktualnie jeżdżę na szarym XTR serii 953, czyli jest to przerzutka z odwrotną sprężyną. No ale po wielu latach jazdy na XTR postanowiłem zmienić go na coś zupełnie innego, niespotykanego i właściwie ultra rzadkiego. Tak jak widzicie, ja tę przerzutkę rozebrałem na czynniki pierwsze. No oczywiście nie wszystkie elementy są tutaj widoczne, ponieważ też nie układałem ich wszystkich i będę musiał się nimi jeszcze zająć. No i część już wypolerowałem, ponieważ ściągam anodę. Oryginalnie przerzutka była czarna. Poleruję i będę chciał jeszcze wykonać kilka dodatkowych tak zwanych zabiegów upiększających. Jaka to przerzutka? No pewnie ci, którzy bardzo mocno siedzą w temacie rowerowym, już wiedzą. Dobitnie o tym mówi ten element. No a jeśli ktoś nie wie, to zachęcam do poszukania. Na razie nie będę zdradzał, no ale oczywiście też nie jest wielkim problemem, aby zorientować się, co to jest za przerzutka, zwłaszcza, że takowe jeżdżą też w naszym innym rowerze, czy jedną z nich można zobaczyć w naszym showroomie. Aczkolwiek ta konkretna jest daleko bardziej unikatowa, ponieważ była produkowana tylko przez 1 rok i naprawdę bardzo mało egzemplarzy zostało wypuszczonych na rynek. Także przerzutką zajmę się za chwilę. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o pewnym lifehacku, który może uratować Waszą wycieczkę czy trening rowerowy. Bardzo często podczas wywrotki czy jakiegoś innego typu uderzenia gnie się hak w ramię. No i wygięty hak uniemożliwia poprawne działanie tylnej przerzutki, ponieważ oprócz regulacji samej przerzutki to hak centruje ją względem kasety. Kiedy jest krzywy, wózek również jest zbliżony do osi koła bądź odchylony na zewnątrz, no i przerzutka przestaje nam działać poprawnie. Co zrobić w takim przypadku? Aby móc wyprostować hak w terenie, potrzebna nam będzie zwykła gwintowana piasta Shimano lub analogiczna. Wiem, że wielu z Was jeździ jeszcze właśnie na tego typu piastach z szybko zamykaczami w systemie QR, czyli Quick Release. Takie osoby są uprzywilejowane, ponieważ gwint haka jest dokładnie taki sam jak gwint tylnych piast Shimano, ale nie tylko Shimano, ponieważ także inne analogiczne marki mają piasty zbudowane w ten sam sposób. Co potrzebujemy zrobić? Już Wam tłumaczę. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy gdzieś w terenie, no i właśnie mamy skrzywiony hak. Hak nie jest pęknięty, ani nadpęknięty, ale jedynie wygięty, no i chcemy go wyprostować. Zrzucamy łańcuch na najmniejszą tarczę w korby, jeśli posiadamy przednią przerzutkę, a tylną wykręcamy. Przytrzymujemy, aby wózek nie odskoczył i odwieszamy. I tak jak wspomniałem, gwint w haku jest dokładnie taki sam jak gwint w piaście, którą wcześniej przygotowałem. To jest akurat klasyczna piasta XTR i ten gwint tutaj i tutaj jest dokładnie taki sam jak w haku. Oczywiście wymogiem jest tutaj posiadanie tego typu piasty w starym systemie, no ale tak jak wspomniałem, jeszcze wiele osób takich piast używa. Są to oczywiście również piasty w wersji pod hamulce tarczowe, także głupio byłoby tego nie wykorzystać, kiedy gdzieś właśnie będziemy potrzebowali takiego patentu. Piastę, a właściwie oś wkręcam w hak. Dokręcam do końca. Ważne, aby połączenie było pewne, aby nie było luzu. I teraz mamy
bardzo, bardzo wygodną dźwignię, dzięki której, jeśli ujmiemy koło w dwie ręce, możemy prostować hak. 2 razy w życiu z tego typu patentu korzystałem. Ostatni raz bodaj w ubiegłym roku bądź 2 lata temu, kiedy jechałem właśnie na swoim rowerze wyposażonym w to koło. To było moje koło zimowe. No i kolega na współczesnym 29erze wygiął hak. Ja właśnie mogłem gdzieś tam poza miastem, w lesie tenże naprostować. Także jeśli używacie tego typu piast, bądź ktoś z grupy, w której jedziecie, taką stosuje, takiej używa, również możecie takiego patentu użyć i z niego skorzystać. Działa to bardzo dobrze, dźwignia jest odpowiednia do tego, aby właściwie wyprostować hak, no i w sensowny sposób wrócić do domu z działającą przerzutką. Także ten patent naprawdę działa i jest godny polecenia. Może Wam uratować tyłki i nogi gdzieś poza domem. Zachęcam do jego stosowania i wcześniejszego wypróbowania. Naprawdę jest bardzo pomocny. Jeśli macie tego typu własne patenty, ja oczywiście bardzo chętnie o nich usłyszę, przeczytam, a my widzimy się w serwisie, widzimy się gdzieś w terenie na rowerach, być może na szosie. Cześć, dziękuję Wam za dzisiaj, do zobaczenia, hej!